Dzień dobry, witam Was z takiego oto tutaj tła, z mojej kuchni. Kurczę, zobaczcie, odpaliliśmy kuchenkę, a że czajnik sobie stał, to widzieliście, dybek sobie z niego leciał, czyli jest ogień, jest ciepło i woda zaczęła nawet nam się tutaj grzać, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj co? Dzisiaj przyjeżdżają po raz kolejny nasi stolarze zamontować nam półkę do pralni i założyć ostatnią opaskę na drzwi wejściowe, tą maskującą na te drzwi wejściowe, które już znacie, te po tej starej plebanii. Czekamy na nich, będą za niecałą godzinkę. Dzisiaj w planach również pieczenie pizzy. O, tak tutaj Wam pokażę. Ciasto jest dzisiaj już rano zrobione, sobie wyrasta, jest przy ciepłym piecu, bo dzisiaj Pier mi tutaj odpalił tą naszą kuchnię kaflową. Odgłosy w tle. Ja niestety jeszcze bez mikrofonów jestem. Tutaj już nam się rozpala ogień. Tutaj czeka sobie ciasto. Zaraz je wyciągnę, żeby postawić je w cieplejszym miejscu. No i niezbędnik. Tata zrobi? No słuchaj, no mama zrobiła ciasto. To jak tata? Nie. To jest tak. Mąki, proszę mi rozpakuj mi mąki. Dobrze. Mąka na zaś, bo będzie potrzebna. Taka swojska kiełbaska u nas w sklepie. Dokupiona do pizzy. Pizza będzie z kiełbaską, z cebulką, która tutaj jest O, to jest moje ciasto. Widzicie? Wszystko mi wziął. Wszystko mi Tacie, dobrze. No, słuchajcie, mama nie może zrobić pizzy, musi zrobić tata. Dziwne, bo zawsze mama robi. Ale dobra, ketchup mało istotny, składniki są. Ciasto jest. Tutaj czuję, że jest ciepło, bo sobie zabezpieczyłam je dosyć porządnie. Kiełbaska jest. Będziemy tylko musieli kiełbaskę pokroić, bo cebulka jest posiekana i ser żółty jest starkowany. Nie miałam w planach piec w tym piekarniku, miałam w planach piec po prostu w tym zwykłym, standardowym, elektrycznym z jakąś tam funkcją do pieczenia pizzy, ale w związku z tym, że Pier dzisiaj rozpalił tutaj nam piec i przypadkowo, bo to nie było w planach, sprawdzimy sobie różnicę w smaku przede wszystkim. To jest, zobaczcie, to radio, które Wam kiedyś już pokazywałam. No i lampka od oczka świeci się na zielono, a to jest to drugie radio. Jego nie dawaliśmy do naprawy, do serwisu, do wymiany lamp. To jest ta Jena 5020, a to jest ten Juwel, o którym Wam kiedyś wspominałam. I ten Juwel był kopiowany na wzór Beethovena, a te, nie wiem, akurat tutaj nie doczytałam, ale naprawdę bardzo dobre radio. Lampy zostały wymienione, ma 2 głośniki z jednej i z drugiej strony. No i w środku lampy się świecą, palą, są włączone, czyli działa wszystko. No i po prostu już zaczynamy zwozić, słuchajcie, te rzeczy od nas z domu. To nie, tego nie będziemy używać. No przywozimy, żeby już po prostu mniej zaś na później po prostu było. Dzisiaj pan Andrzej coś tu fuguje, coś tu rozrabia, bo przyjeżdża za lada moment blat tutaj. Tam szybka jakaś korekta. Pier kupił ten wentylator elektryczny, o którym już tutaj wcześniej wielokrotnie Wam wspominałam. Jedna z pani mi podpowiedziała, żeby słoiki do góry nogami poprzestawiać. Tak, zrobię to, ale bez Alexa, nie w tej chwili, nie w tym momencie. No i jak tutaj już ten blat przyjdzie, bo on dosyć gruby i takiej podobnej wielkości i grubości do tego naszego blata kuchennego. Tutaj coś znowu. I wentylator, który będzie zainstalowany, to jest taki wentylator.
Taki wybraliśmy sobie. Pamiętajcie, ja tutaj tylko pokazuję Wam i wyłącznie nasze wybory. 26 dB, jeżeli chodzi o głośność jego pracy. My mamy taki sam w mieszkaniu, w łazience i naprawdę te 26 dB jest ok, tak? To nie jest coś, co mocno gdzieś tam byłoby drażniące dla ucha i dla spokoju przeszkadzające, więc pokazuję Wam zaś opakowanie. Proszę. Zobaczcie jeszcze, co dowieźliśmy. Widzicie? To pierwsze, na pierwszym planie przed Wami. To jest taki z minionych epok tasak do ziół. No i standardowo wylądował po prostu na półce. Ja to, słuchajcie, na razie poukładałam wysoko, żeby nikomu nie przeszkadzało, żeby nie siedziało to dalej w kartonach, żeby to było już rozpakowane. Opatrzę się na to i zdecyduję, gdzie to tak naprawdę będzie stało, ponieważ mam jeszcze, zobaczcie, całą tą, można powiedzieć, półkę nad szafą do zagospodarowania i w planach jest jeszcze do zrobienia, tutaj są takie drewniane półeczki, gdzie pewnie na zazdroskach takie mini firaneczki sobie zainstaluję, zamontuję i na tych półkach również będą mogły stać tego typu przedmioty, bo dalszą część po prostu będziemy niebawem też już rozpakowywać sobie. Co ty wyprawiasz? Jak już tak zwożę z domu te rzeczy i mówiłam Wam ostatnio o niciaku, to właśnie sobie już go, zobaczcie, przywiozłam. To jest taki niciak, on tak wygląda, jest na kółeczkach i on się, zobaczcie, rozkłada. Jedną ręką to tak ciężko, ale zobaczcie, mam wszystko w jednym miejscu. Myślałam, że pipi. Mam po mojej babci jeszcze naparstki. Mam kolekcję oczywiście guzików. To chyba jak każdy. To zobaczcie, są kryształy. Mamy dwa. Oddaj mi? Nie. Mamy dwa takie zapasowe kryształy do żyrandola, który już niedługo będzie tutaj wisiał, bo już go sobie ściągnęliśmy z domu. Ale oczywiście trzymam go w takim miejscu, gdzie ja wiem, że one tutaj po prostu są. I ja nie przekładam ich, bo wiecie, jak to jest z pamięcią. Przełożę coś, będę pamiętała, że położyłam to w nowym miejscu, a potem pamięć jest dobra, ale krótka i człowiek naprawdę nie pamięta. Więc po prostu te kryształy zostawiam tutaj, bo ja wiem, że jak będę ich potem szukała, to dokładnie z tego miejsca będę mogła je sobie znaleźć. Znacie kredy krawieckie i takie też jeszcze z mojego domu serwetki haftowane na, no, nie na drutach, tylko na, no jak to się nazywa? No, kurczę, uciekło mi. I dokładam do nich tą serwetkę, którą znacie, którą znaleźliśmy w naszej bieliźniarce i tutaj kilka pań podpowiedziało, że to jest taka staruszka, to jest naprawdę taka koronkowa, ręczna robota. Oczywiście ona jest troszeczkę porwana, troszeczkę przerwana,
Ale ja ją po prostu składam sobie razem z tymi serwetkami i ja wtedy wiem, że ja te serwetki, przyjdzie dzień, że przepiorę je, wypiorę je ręcznie, więc ja sobie po prostu wkładam je na razie tutaj. Mamy też knoty, tych knotów mamy dużo więcej tutaj, jakieś po prostu, które w domu używaliśmy do tych lamp naftowych, o których Wam już tam wspominałam w którychś odcinkach, knoty do lamp naftowych, bo te lampy też jak je przywieziemy, to gdzieś je sobie tutaj będziemy na tych ścianach montować, a teraz ja go złożę. Ja tutaj gumką zakładam, żeby mi Alex nie otwierał tego i na razie sobie wstawiam to po prostu, o nie. Tutaj. Sam? Dobry kolor? No chyba, patrząc chyba dobry, no. Taki miał być... Pomarańcz. Dobry kolor, nie? dobry, no, dobry. Wyszło wam. Tego kalwadosu dołożyli i Ten pomarańcz, on taki... słynny kiedyś. Znaczy taki specyficzny, bo Douglasia ma taki specyficzny, ni to czerwony, ni to taki Zerknie pan w kamerę, zobaczy brązowy, pan. nie? No. Identyko jest, nie? No. Identyko. Ładnie. Sam? Sam dzisiaj? Sam, bo tak, bo... Czemu tniesz tą kredę? Na mały. Na małe kawałki tniesz? Tak. Nie, te duże są długie. Trzeba je skrócić. Tak. Duża kowalska. Duża kowalska. Nie, ale kowalska. Jaka duża ta była. Jaka duża ta kowalska. Bardzo życzymy obrazu z Izabelę. Jaka duża kowalska wyjmałem mamie. I tutaj mam taki stary talerz, jeszcze West Germany. No. A, najpierw dla pana straża kawka. Aleks, co ty robisz? Co jesz? Kowalska. Kiełbaskę jesz? To z kowalska robisz ciasto? Kiełbaska. Blat mamy umyty. Dobra. Pokroimy ją tak w ten sposób, żeby ona do pizzy... Chcesz jeść? Proszę. Tak to pokrój. Dębowe schody. I jeszcze jeden właśnie ruszamy teraz. Daję na górę komplety w dwóch kompleksach, nie? Oni to będą chcieli wynajmować dla turystów. No, bo mam pytanie. Między rowami o... Gwiazdą. O morzu. Nie, gwiazdą. No. Gwiazdę robię, tak. No i w końcu nie wiem, ile ma chodzić. Jak to? Zobaczcie, nasz pan stolarz tutaj w międzyczasie zainstalował pokolorowane pod kolor naszych drzwi. Proszę. Pan idzie normalnie, pan nie musi się schylać. Pokolorowane pod kolor naszych drzwi, czyli to jest modrzew, opaski.
poprzestało, nie? Widziałeś moje ciasto? No. Myślisz, że urosło? No, urosło. Urosło, no. I to dużo urosło. No, teraz ja przygotuję, a może odpocząć sobie? Co to? Wow. Widzisz to? No i trzeba będzie je... Idealnie się oderwało. Ja tu jeszcze nie jestem zorganizowana i nie wiem, gdzie to mam odkładać. Ale mam ten. Ja używam do przykrywania starej takiej flanelowej chyba. Flanelowej ściereczki. Ona jest najlepsza do trzymania ciepła. Mam nadzieję, że ten. Ja je chyba od razu podzielę, bo mam dwie blaszki. A tu się smaży, tak słucham, co to jest. Ja od razu podzielę jedną, trochę większą część i trochę mniejszą część. Mniejszą damy do okrągłej. Nie wiem, czy to nie za dużą wzięłam. O, tak damy, tak podzielimy to ciasto. Rosną nam, oni odpoczną sobie. Tu chyba patrzę, bo nie chcę smażyć na tej drugiej, chcę tylko na tej jednej. Jakbym miała drugą, to bym na dwie patelnie jechała. Ale mam jedno, bo te dwie pozostałe trzeba wyczyścić, bo one lekko tam czyściły. Flower violet green, lily of the valley on my knees. All the things I left behind, save this little place in my mind. I don't wanna lose you. Trochę mi przeważa, ale no trudno. Nie ma. Nie, zostaw to, no. Tak? Jaskę i szpelkę? Tak. Daję?
bo my można było tylko te lampy przyciąć i z 3 stron by miało, nie? Bardzo mocno wzorzyste, bo to stara sosna, wie pani, akurat była. To jest stara sosna, tak? Stara sosna taka, wie pani, bo to były jeszcze kiedyś po niemieckie podkłady. Kolejowe. I kiedyś robili dębowe, a te na tych gorszych trasach były sosnowe. Aha, na Ja gorszym. akurat I to mówię, jest... Tutaj u was wy macie dużo antyków, no to Cieszę się. bałem się trochę, że będzie za ciemne, nie? No, widać ciemniejsze, tak? Ale sobie myślę, jak takie retro i sęczki trochę I to do fajnie tego, wygląda, nie? i to do tego, nie? To do Tak sobie tego. pomyślałem, mówię, bo ja bym takiego dobrze. koloru nie uzyskał, a to samo się... Ale to taki O, niebies- to by po lakierze wychodzi, No, nie? niebiesko-zielony kolor wpada. Tak, A to jest ten sam lakier, co używacie? tak, ten To jest sam. ten renowacyjny. co Ten sam, używacie. tylko wie pan, jak było surowe, to tak się nam nie rzucało w oczy. Jak położyłem lakier, to powychodziło mnie, kurczę, takie pasy będą, nie? No. Nie wiem, czy Państwu Jest okej, podoba się, bo jest to nawet jeszcze lepiej, bo różnie ludzie do tego podchodzą, nie? Ale mamy... sobie myślę, znając Was, no na pewno będzie wszystko w porządku. Nie? No, nie, bardzo ładnie. Rzeczywiście, bo nawet jak na zdjęciu chyba mi pan wysłał, to nie było widoczne, chyba że on był z drugiej No. strony i tam może jest Bo mniej akurat tego. lakier on tak No, wysycha. no, elegancko. Ja jestem zadowolona. Piękny, duży blat wyszedł, nie? Fajne takie wzory. Jest coś innego, nie? Grubość? Ile mamy grubości? 4 cm? 4, tak. 4, tak jak gruby, schody się gruby, robi. no, No tak bo jak- ja mówię, szkoda to, bo to była 5-centymetrowe te. I ja tylko strugnąłem przed sklejeniem i strugnąłem później cały blat jako monolit, nie? I mówię, no przecież nie będziemy pchać w trociny, niech będzie tak. taki gruby, ładnie to będzie wyglądać. Tak, tak. Zresztą, czy pani nawet stanie na niego, to się nic nie Po będzie pierwsze, działo, nie? ale sprzęty też nie są te filigranowe małe, tylko są takie masywniejsze, to i on nawet tą proporcję ma do nich, no nie? Bo tak to gdyby on był taki o połowę chudszy, no to też by gorzej wyglądał. Śmiało. No. Dobra. No to taka niespodzianka. Chłopaki na przerwie kawowej. Ja tutaj działam sobie dalej, bo mnie tam cały czas wyrywają, przerywają ten. Aha, okej, pizza. Ciasto musi odpocząć. Mniejsza kulka do tego, większa kulka do tej blachy. I tą zapakujemy do piekarnika w piecu chlebowym. Tam w piecu kuchence kaflowej, a tą pizzę odpaliłam nasz piekarnik na pizzę, ten kawałek pizzy charakterystyczny. Miałam przed chwileczką 250 stopni, ale on już, zobaczcie, on już się nagrzał. Ja za szybko go włączyłam, więc ja na razie wyłączam i czekamy, aż odpocznie ciasto. Pralka po lewej. Tak. No, to tak wygląda i prezentuje się gotowy blat. Nie wchodzę, bo sobie przemyłam podłogę. No i mamy kolejną rzecz, można powiedzieć, odhaczoną. Tam coś wysycha, żeby ten wentylator sobie dołożyć. Tam zobaczcie, fajna wnęka mi się zrobiła. I z czasem dołożymy sobie wyżej półki i tutaj na tej ścianie po lewej stronie, ale to jeszcze nie teraz. No i zrobiony temat numer 2 dzisiaj. Ten wentylator. Pan Andrzej zrobił, zobaczcie, dziury nie ma. I możecie posłuchać. Naprawdę minimalny dźwięk. Idziemy kończyć pizzę? Idziesz ze mną? Bałagan aleksikowy. Proszę, tu na stoliku chcesz siedzieć? Taka trochę
farmerska ze względu na tą kiełbaskę, bo to jest przepyszna swojska kiełbaska. Ja ją na pierwszej patelni smażyłam bez oleju, bez tłuszczu. Myślałam, że się bardziej nam wytłuści, wytopi ten tłuszczyk z niej, ale nie, to musiałam podlać tą drugą partię. Widzieliście, trochę lepiej nam się już tutaj ona smażyła. Więc to jest taka farmerska z kiełbaską i swojską kiełbaską i taką zasmażaną cebulką posoloną, bo jak posolona cebula jest, to wtedy fajnie puszcza nam soki. Położyłam to wszystko na pasacie takiej pomidorowej, takiej niby typowej do pizzy i posypię to od razu serem i w ten sposób upieczemy i będziemy mieć porównanie i zobaczymy czasowo też, jak to nam wyjdzie. Mozzarella i starkowany Emmentaler. Ja często używam Emmentalera do pizzy swojej. Dawno nie piekłam, słuchajcie. Zapomniałam o moim sekretnym składniku do ciasta, przygotowując sobie dzisiaj ciasto w domu, bo po prostu przez to, że dawno nie piekłam, przez to, że mamy ten piekarnik zepsuty, no to mi się to wszystko zapominało, przypomniało mi się później. Ja sobie to wszystko, słuchajcie, ja wiem, ale w woreczkach, w żadnych pojemnikach nie szykowałam w domu, bo ja wtedy jak mam cebulę w woreczku i ten ser w woreczku, to mniej miejsca mi to, słuchajcie, zajmuje, a za każdym razem jeszcze ze 2 torby ze sobą niosę. Mozzarellę. Zaraz ty będziesz też, no dobrze, ty też. Ale słuchaj, przesuńmy się w takim razie, przesuń się, puść to już tutaj, puść. Mozzarellę już dajesz? Tak. Okej. Do pizzy. Do pizzy mozzarella. Tak, tutaj. Dobrze, to rozłóż mozzarellkę. Pokaż. Dobra, temperatury mamy. Teraz numer 2. Odejdź! Oj, Maxi, nie chciałam cię. Jej. Oj, Maxi, nie chciałam uderzyłam ją złością, nie chcę. Przepraszam. Zostaw. No dobrze, pizzę załadowane. Jeszcze tylko zerknę. Dobra. Czas 12:40. Wiecie co, wyłączyłam już tą w piekarniku elektrycznym. Piekła się 15 minut i wygląda o tak. Po 15 minutach, no wyciągamy ją, zobaczymy jak to się upiekło. A ta, zobaczcie, w tym piecu, zobaczcie jak urosła, dużo ciasta dałam. Też po 15 minutach tak wygląda, więc ją też jeszcze chwila i będziemy wyciągać. Dobra, mamy numer 1. Tylko jest widelców brak, nie? Mam w stodole, a pan chce widelcem i nożem kroić? Nie. To wtedy pobiegnę po te noże. Ale jak ładne to. Ale ja ci zaraz pokażę tą drugą, bo ta druga jeszcze jest fajniejsza. Duże porcje ciasta były i ono po prostu nieźle też urosło. Ale ja chciałam taką właśnie starą, taką jak kiedyś. Moja mama takie ciasto robiła do pizzy, ale ta druga uważam, że jest jeszcze fajniejsza, nie? A co już ten nie robi? A to jest ta druga. On jeszcze potrzebuje trochę. Zostawimy jeszcze trochę. Czy nie? Ta na tym, to Takie samo? same, tylko że w 2 różnych piecach, nie? A, No. To ja ją jeszcze wkładam na chwilę, tak? Aleks, ja ci pokroję, tak? Jak Andrzej? Smaczności, smaczności, smaczności. pycha. Cieszę się. Co to jest? Ciekawe jak to będzie. Jak to mi pizza ucieknie? Wow. Będzie jak pizzę? Dają? Ło, jak kapie z niej tłuszcz.
Można ją otworzyć? Tak. Się najadły. Już. To wyszło chrupiące. Wyszło tak właśnie z... To same paczki. Także reasumując, chyba ta z tego piekarnika, czyli z kuchni kaflowej, wyszła w smaku, jeżeli chodzi o ciasto, zdecydowanie lepsza, bardziej taka chrupka, chrupiąca. Ciasto i jedno, i drugie, i w jednym, i w drugim piekarniku bardzo dobrze się upiekło. Jeżeli chodzi o ten piekarnik elektryczny Gorenie, i jak najbardziej śmiało można w nim piec na tym trybie pizza. Naprawdę wyszła wyśmienita i jedna, i druga. Pan Andrzej dopowiedział, że dawno takiej pizzy nie jadł. I o to właśnie chodziło, żeby zrobić taką, wiecie, mięsną, treściwą, taką starodawną, taką ja pamiętam od siebie z domu, jak mieliśmy jeszcze piekarnik gazowy. Właśnie te pizze wychodziły tak jak ta z tego piecyka tutaj. Oczywiście jeszcze będzie czas i okoliczności na to, żeby jeszcze tutaj wypieków wiele zrobić w tym naszym piecu chlebowym wyłożonym szamotem. Takie zabawy, słuchajcie, w tle. Ja posprzątałam cały bałaganik, to wszystko naniesione. I co, w dzisiejszym odcinku chyba myślę, że na tym sobie zakończymy. Nie zadzwonię. To proszę przestań. Myślę, że ten odcinek sobie tutaj... Ty jesteś aborygen? Ten odcinek sobie na tym, słuchajcie, kochani, zakończymy. Powiem Wam tak. Został jeszcze tylko wentylator do zainstalowania w pralni. Przestań. Zostały do zamontowania te uchwyty tutaj w kuchni, żeby można było sobie z tego stołu, a właściwie szuflad w pełni, tak na dobrą sprawę, korzystać, ponieważ to jest taki fajny magazynek, fajny schowek na różne różności. Wentylator w pralni i muszę teraz zadzwonić do naszego Piotrusia, żeby te pozostałe listwy, gdzie właśnie tutaj blokowały nas one przez brak zamontowanych drzwi z opaskami. Więc teraz on sobie tutaj zadzwonię do niego, zatelefonuję do niego, przyjedzie i dokończy nam ten temat. I myślę, że cały marzec, bo już jesteśmy w miesiącu marcu, będzie wyglądał u nas w ten sposób, że będziemy wszystko tutaj sobie już zwozić. Ja już znowu uruchomiłam pakowanie kartonów. Wszystkie domowe rzeczy, których nie używam, a wiem, co używam, czego nie będę na pewno już używała, przewożę sobie tutaj, dowożę sobie tutaj to wszystko. No i przy dobrych wiatrach z końcem marca, bo pogoda nam się polepszyła, jest zdecydowanie cieplej na zewnątrz i patrząc na te pogody długoterminowe, to ma być ciepły marzec, ale deszczowy. Z czego tak naprawdę cieszę się, mimo wszystko, że to nie jest sprzyjająca pogoda do przeprowadzki, jeżeli chodzi o deszcz, ale ten deszcz tutaj pomoże, bo zima była dosyć sucha i nawodni nam tutaj ładnie całe nasze tutaj, nie tylko nasze, ale tutaj w tym naszym rejonie pole pod uprawy, więc tym oto akcentem i tymi oto skromnymi na zaś planami zakończę ten dzisiejszy odcinek i jeszcze Wam powiem, że już jedna kłuska nam się urodziła. Nie zdradzam na razie tajemnic, już byłam, już odwiedziłam, już się zapoznałam, więc jedna kłuska już jest i teraz druga matka koza, polska, barwna, uszlachetniona, czeka na swój poród. No, więc zaś kolejne tematy będę odsłaniała Wam w kolejnych po prostu odcinkach. Więc cześć, czołem, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku niedzielnym. Widzimy się, pa, pa, pa. Mop tam rzucony, muszę dokończyć sprzątania. Buziaki dla Was. Tu bliżej, 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 stań tak jak stałeś. O, i powiedz co?
Do zobaczenia w następnym odcinku. Odcinka. W następnym odcinku. Do zobaczenia. Okej, odcinka. Ale powiedz najpierw do zobaczenia. Odcinka. Nie, powiedz do zobaczenia Odcinka. w następnym odcinku. Następny odcinka. Tak jest. I papa zrób. Pa, pa. Heart filled with worry. No more. In a world full of sorrow. You watch the world from a place beneath the willow. The willow. So many years, too many tears on your pillow. On your pillow. Out of the darkness, it all seems so heartless. Don't you wait until the morning light. Far away until you're out of sight. You're out of sight. So gotta let know while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let know while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let know while you can. Don't you wait until the morning light. The morning light. Far away until you're out of sight. You're out of Cause you gotta let know while you can. Gotta let know while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let know while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let know while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let know while you can. Odcinka.